Od 3 lat używam tą zębatkę z tym napędem, Kakabike. To był wymieniony całkowity cały napęd. Zobaczcie na zęby, no już kwalifikuje się do wymiany. I ona już na tym wałku zaczęła mieć luzy. I tutaj też wewnętrznie, teraz się będę przyglądał, ale tu widać odbite zęby, czyli już ta zębatka na tych blokadkach widać, tu się odbiło z obu stron, takie słonko. Śruby są w lepszym stanie, a to była moja pierwsza zębatka Kakabike, która ma przejechane nie za dużo, parę tysięcy kilometrów i ją ciągle trzymałem na czarną godzinę, która teraz nastała. Spróbuję ją założyć i zobaczyć, czy nie będzie tych dziwnych stuków i jak ta zębatka będzie się działa, bo tutaj praktycznie nic się nie odbiło. Odbiły się tylko ślady łańcucha tutaj, które to wypolerowały. Śruby sobie zamienię, bo tutaj łepek jest lekko ukręcony. I no tak to wygląda. Nowy napęd leci. Widzicie, jakie są zęby? Tu prawie że nowe zęby, a tutaj są już takie wykrzywione, zużyte. I do tego prawdopodobnie mam wyciągnięty napęd. Dobra, operacja na szybko. Wszystkie niepokojące dźwięki warto czym prędzej sprawdzać po prostu, czy to nie jest łożysko wałka zdawczego, czy też nie sam wałek. I im prędzej zareagujemy, to jest szansa, że wydłużymy życie tego wałka, bo wymiana wałka to jest duże wyzwanie. Jest realne, ale duże wyzwanie, którego nikt praktycznie nie chce. I tak, jeżeli wciskam wałek do środka i wyciągam, jest taki luz na boki i jak obracam ten wałek, nic takiego podejrzanego nie ma, więc uznaję, że jest ok. Czyszczę to jeszcze bardziej dokładnie. Teraz tu się poprzyglądam. No, prawie można by było powiedzieć, że nie jest aż tak źle, ale widać, że tutaj już zaczyna się wyrabiać ten wałek. O, oczywiście ktoś powie, że ma w gorszym stanie, że to jest super stan. Powyżej 100 000 motocykl to wątpliwa sprawa, ale na pewno pomaga napęd od Kakabike. Ok, założyłem, tutaj dałem oczywiście smar do łańcuchów taki gęsty. Nie mam tego super smaru odpornego na wysokie temperatury molibdenowego, więc lepszy ryc niż nic. Jak poprzednio, teraz śruby zaraz potraktuję delikatnie bardzo, ale klejem do gwintów. I 14 Nm mniej więcej dokręcam. Zębatka siedzi, ma minimalny luz, to tak, a natomiast wypada dużo lepiej niż tamta zużyta. I mam nadzieję, że na jakiś czas mi to wystarczy, że te stuki ucichną, chociaż łańcuch może być mocny, ale po 3 latach on może się właśnie nierówno wyciągnął. Też sobie zaraz to pomierzę po zamontowaniu. Myślę, że łańcuch też jest nierówno wyciągnięty. Napęd niebawem zamówiony przyjdzie. Diagnoza jest, że nie jest tak tragicznie jeszcze z tym wypustem, natomiast po 30 paru tysiącach, tak, 85 000 kilometrów miałem, gdy wymieniałem ten napęd, tak mniej więcej, a teraz mam 116 000, więc około 30 000 już zrobiła tamta zębatka, więc miała prawo się skończyć. Z moich pomiarów niezbyt precyzyjnych, ale mniej więcej 5 mm, około 5 mm widzę różnicę po długości łańcucha, czyli jest nierówno wyciągnięty, nie tak jak poprzedni łańcuch, gdzie tam sięgało ponad centymetr. I na pewno przez to było to, że coś tutaj mi hałasowało. Więc tak, tu mogę złożyć wszystko. Tu już jest skręcone, przykręcone docelowo. Nawet trochę nadmiar smaru wytrzeć. I Wąsła
i zająć się wstępnym naciągnięciem łańcucha z uwzględnieniem, że jest nierówno wyciągnięty, więc z trochę większym luzem. Można klasycznie zaobserwować zużycie zębatki łańcucha, czyli odciągając widzimy, że już można parę dobrych milimetrów odciągnąć łańcuch od zębatki, więc teoretycznie to już jest ostatni moment tego napędu, pomimo że jeżeli chodzi o poziom regulacji naciągu, nie dojechał jeszcze do końca, ale może to tak się charakteryzują te wzmacniane łańcuchy. Z Twojego doświadczenia możesz dać mi znać, czy to jest tylko moja teoria słuszna, niesłuszna. Domyślam się, że współczesne te łańcuchy wzmacniane mają to do siebie, że one wyciągają się nierównomiernie, ale nie po całości, a prawdopodobnie starsza generacja łańcuchów bardziej była skłonna do tego, żeby się wyciągać mocniej. Nie wiem, teoretyzuję, może te zużycie zębatek, albo też ta teoria, że zazwyczaj zużywa się dwie małe zębatki na jedną dużą tylną. Nie wiem, nie praktykuję tego, teraz założyłem tą używaną zębatkę do tego używanego napędu, tylko dlatego, że czekam na docelowy napęd i będę zmieniał napęd w całości. Około 30 000 kilometrów na napędzie, w zasadzie 3 lata jazdy, to i tak jest bardzo fajnie. Oczywiście łańcuch jest mega nierówno wyciągnięty, bo nie potrzebuję tutaj kosmicznej technologii, żeby to sprawdzić. Tak, bardzo luźny w tym momencie. Przydałby się ktoś do pomocy, ale nikogo nie ma. Trzeba samemu zaryzykować. Czyli tak, podpierać się delikatnie palcami najlepiej i sprawdzać. I ten luz mnie nie satysfakcjonuje. Jest za mocno. Teraz jest mega luźno. Więc cały napęd, niebawem przyjdzie nowy, jest do wymiany i to mi właśnie hałasuje, że kręci się, w jednym momencie jest naciągnięty, robi naprężenie, w drugim momencie jest luźny. I to najbardziej niszczy nasz wałek zdawczy i łożysko wałka zdawczego. Na to trzeba uważać, ale to można wyczuć, gdy jedziemy powoli, gdy motocykl się toczy. Można też zgasić silnik jadąc z górki i posłuchać. Jeżeli mamy takie albo jakieś takie tyk w napędzie, no to warto to sprawdzić, zajrzeć, bo tak to jest, a przy samym naciąganiu łańcucha wiem, że zazwyczaj nawet ja sam nie sprawdzam tego aż tak dokładnie, nie wykonuję 3 pełnych tam obrotów koła i pomiaru, bo cały czas używam metrówki i mierzę to sobie metróweczką, ale tak jak mierzyłem teraz metróweczką, to było około 5 mm, a to jest znaczne i wszystko wychodzi nam w praniu. Więc przejadę się, to jest na tydzień, na 2 tymczasowa konfiguracja. Z tym jeszcze łańcuchem, z tym jeszcze napędem. Znam stan wałka zdawczego w tej chwili, więc nie chcę go bardziej zniszczyć. I czym prędzej to będzie do wymiany. Wszystkie odgłosy niepokojące warto natychmiast sobie sprawdzić. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Przesyłka jeździ u mnie w torbie w sakwach w ten oto sposób już drugi tydzień. Dlatego, że nie miałem czasu przyjechać tutaj, aby to rozpakować. Spisałem sobie wszystko, co jest potrzebne. Ma być łańcuch 525 i 110 ogniw według danych fabrycznych. Przednia zębatka 15 zębów i tylna 48. Tutaj 130 na 15.
łańcuch by się zgadzał. Zobaczymy, jaka jest spinka. I moja zakuwarka do łańcuchów. Tak. Momenty do kręcenia sił. Śrub tylnej zębatki. Później do ustawiania luz na łańcuchu i moment do kręcania osi. Takie naklejki to ja mogę sobie na moje pudełka co najwyżej ponaklejać obok pozostałych. Mała zębatka to by się zgadzało 15 zębów. Przynajmniej to jest zgodne z zamówieniem. Duża zębatka, jak to Włosi, zawsze coś muszą przekombinować. Wychodzi, policzyłem 46 zębów, a zamawiałem 48. I tutaj zgodnie z moim zamówieniem powinno być 48 zębów. I zawsze jest coś nie tak. I już nie będę teraz zwracał tego, bo to kolejne tygodnie przesyłki koszty. 2 zęby różnicy na tylnej zębatce. Zębatka dużo mniejsza. Czyli w kierunku bardziej prędkości. Tylko że jak przyzakuję ten łańcuch do tego napędu, to już później nie zmienię, więc no, eksperyment wyjdzie. Miało być inaczej, jest inaczej. Motocykl chciałem tak naprawdę, żeby był bardziej z większym momentem na kole, a teraz będzie miał mniejszy moment na kole. Marka zębatki PBR. No jak widać pasuje do różnych innych modeli i roczników, więc teoretycznie pasować będzie, ale przełożenie ulegnie zmianie. To zestaw napędowy. Dokładnie ten sam łańcuch, co 3 lata temu zamawiałem. Więc tu wygląda spoko, będzie do skrócenia. Jeszcze zobaczę tak naprawdę, jaką ja mam obecnie zębatkę z tyłu. Porównam po zdjęciu, bo być może ostatnio też miałem 46 zębów i nie zwróciłem na to uwagi. Nie wiem, sprawdzimy za moment. Więc zabieram się za szybki demontaż. I dzisiaj szybka akcja po prostu wymiany napędu, regulacji i do domciu. Miałem na pewno większą zębatkę, bo jak przykładam, to widzę znaczącą różnicę, że jednak mam obecnie zębatkę dużo mniejszą. No nic, będę oszczędniejszy prawdopodobnie. Nie wiem, jak to mi się odbije na prędkości, ale w moim klimacie bardziej stawiałbym na moment podjazdy pod te górki, niżeli na ekonomię i prędkość. Zupełnie odwrotnie, niż bym się spodziewał. Teraz widać doskonale, jaka jest różnica. Jest widać jeszcze napis 48 PBR 348. Więc do diaska i po stokroć motyla noga ja się pytam, dlaczego zawsze mnie to spotyka? Przeważnie z Włoch różne paczki. Na zamówieniu widzicie, jest poprawnie 48, pakują, wysyłają i mają to w nosie. I co mogę zrobić? Trzeba jeździć, codziennie jeżdżę. Znowu nie mam czasu bawić się miesiąc w reklamację wielkości zębatki, bo i pociąga to za sobą, tak jak mówię, przycięcie łańcucha na odpowiednią długość. Ile to mi zmieni? Na pewno zmieni mi to sporo.
oczywiście nie tnę w garażu kątówką, nie robię iskier przy motocyklu w tym momencie. Wykorzystuję ten ściągacz, który jak widać rozkuwarka się sprawdza. Już trzpień zaraz wyjdzie, zaraz będzie łańcuch uwolniony, więc szybka, czysta, no w cudzysłowiu, czysta praca w rękawiczkach, bo stary łańcuch, ale przyjemna. Gdy się ma narzędzia odpowiednio, to jest przyjemna. Jak widać trzpień już wypadł, można ściągacz teraz rozkuwarkę wykręcić. Teoretycznie nam łańcuch powinien się sam otworzyć. Tak, widać o-ringi, 2 X-ringi wypadły i łańcuch mamy rozkuty, ale jest brudny. Dobra, wejdź mi w którąś ze stron. Można zębatkę założyć i koło założyć. Później zdjąć przednią zębatkę, założyć nowy łańcuch i powinno być ok. Koło założone. Teraz poluzować tutaj napinacze i przechodzę do demontażu przedniej zębatki. Tak wygląda po 2 tygodniach jazdy codziennie do pracy. Ten smar widać, jakie słoneczko fajne zrobi, wydostał się. Widać nawet Kaka Bike potrafi mieć luz, no ale cóż możemy z tym zrobić. Dobra, ściągam tą i zakładam nówkę sztukę i zobaczymy, czy też będzie miała ten sam luz. Na pewno tak. No, jeszcze dużo tego smaru było. O, ładne słoneczko. Dobra, ty idziesz znowu na odstawkę na dalsze czasy. Bierzemy nówkę sztukę. Z nowym talerzykiem też zaraz damy trochę smaru na talerzyk. Jaki daje smar na zębatkę zdawczą? A taki kiedyś Andrzej motocyklista mi dał w prezencie motul. Nie używam tego do łańcuchów typowo, dlatego że później jest dużo czyszczenia, więc dam sobie tutaj. Dam też, jak widzicie, trochę kleju. Zaraz wkręcę drugą łopatkę, posmaruję i skręcam momentem. Tak jak poprzednim razem, 14 Nm. Zaraz sobie to dokręcę, tylko muszę zębatkę czymś się zablokować. Ok, złotko. Wchodź tutaj. Wchodzi tak na zębatkę, że żadnego luzu nie ma. I teraz go przewlec. Przewlec go do początku. Skrócić tutaj na zębatce, dobrać długość i zakuć. Potrzebuję obie ręce. Prosta sprawa, przekładamy. Zaraz zobaczymy za moment, jak to wszystko będzie wyglądało. Ok, mam zakówkę. O-ringi założone, nasmarowane. Teraz tak, łańcuch trzeba założyć. I trzymajcie kciuki, żeby to wszystko było w granicach rozsądku. Zmierzę zaraz główkę trzpienia. I po zanitowaniu maksymalnie 0,15-0,2 powinna być grubsza. Zmierzyłem sobie 2 razy i wychodzi na to, że to jest 5 mm i 0,3. Więc po zanitowaniu powinno być co najmniej pomiędzy 5 a 5,5. Jest jakiś luz, który się nie zmienia w czasie toczenia. Więc możliwe, że będzie tak, na to liczę. Na to liczę, że będzie dobrze, bo zostałem wysterowany w manowce i mam 46 zębów. Zobaczymy w praniu. Trochę przewrażliwiony dzisiaj byłem
ale jak widać po spięciu tych ogniw łańcuch ma luz, chociaż jest na początku naciągu, a nie na samym końcu i już bardziej poluzować tego nie mogę. Wyjdzie zaraz w praniu, wracam do domu, już 22, ręce myję i widzimy się za jakiś czas. To Wam powiem, jaka jest różnica pomiędzy zębatką 48 a 46, co odczułem, co poczułem. Widzimy się niebawem.